Myślę, że to jest klasa face to face, panowie. I widzimy, że bomba jest gotowy. Jedyna szansa. Oj! Dobra walka na pewno. Ja jestem pewien, że to się skończy przed czasem, a jakby doszło do końca, to będziemy tak pokrwawieni, że nie wiadomo, co tam się będzie przyda, żeby tą krew zamiatać. Siemanko, pozdrowienia z Polski. Jesteśmy tutaj już dokładnie 4 dni, albo 5, chyba 4. Jadę właśnie zamienić auto do Odkryj Auto, którzy oczywiście dają mi zawsze jak przyjeżdżam, dziękuję bardzo. I wieczorem jedziemy podpisać kontrakt z nową federacją Cloud MMA. Bardzo się cieszę, bo jest to kontrakt od razu na 5 walk. No i fajnie wyszło, naprawdę fajnie wyszło, bo akurat przyjechałem do Polski i wszystko się fajnie złożyło. Później też Wam to jeszcze pokażę więcej. Akurat jedziemy dzisiaj na taką konferencję, gdzie tam mamy to spotkanie, podpisanie tego kontraktu. I ogólnie fajnie mija czas w Polsce. Byliśmy na urodzinach też bardzo ciekawych Wojtka Goli, gdzie było 500 osób. No impreza doinwestowana, także szok. Dobry wieczór wszystkim. Mówiłem, że ty słowo po polsku. No, dobry wieczór, przepraszam. Jestem też ja, Arkadiusz Pan-Pawłowski, witam Was bardzo serdecznie. Nowy projekt, nowy twór, nowe rozdanie przed Wami. Cloud MMA, wielkie brawa i lecimy! Słuchamy się ludzi i jak wrzuciliśmy to nowe logo, to odbiór nie był najlepszy i potem właśnie zobaczyliśmy takiego TikToka, gdzie pewien pan właśnie nagrał, gdybym to ja miał stworzyć logo TikToka, jakby wyglądało, i to logo tam wyglądało lepiej, no nie ukrywamy, i zdecydowaliśmy się na szybką podmiankę i wydaje mi się, że bardzo dobrze, bo to logo wygląda o wiele lepiej, bardziej profesjonalnie i przede wszystkim Wam się też bardziej, w sensie, no to też Wam chyba się bardziej podoba. Bo to nie chodzi tylko o nowe osoby, tylko nowe formuły. No i po 2 dniach w Hiszpanii muszę lecieć do Polski na konferencję Cloud MMA. Po walce teraz to będę Bałkany robił i taki rejs mam po Wyspach Greckich, ale później lecę Pakistan, Liban, Syria, Iran, Afganistan, jak mnie wpuszczą. Afganistan mocny kraj. No, jak mnie wpuszczą, to Afganistan będzie i później 2 miesiące w Afryce. Do końca roku w sumie będę tam siedział, a tak to później wracam do Tajlandii, później na 4 miesiące spokojnie będę musiał trenować, przygotować się do kolejnej walki, może początku roku coś kolejnego. No to tak, w pierwszym panelu wchodzę ja. Jak ktoś z Was oglądał wczoraj na YouTube, to mogliście zobaczyć, jak nie, to zobaczycie zaraz tu jakieś urywki. Fajnie to mają zrobione, naprawdę mega profesjonalnie. Jak mogliście zobaczyć, biję się z Wojtkiem, z rekordzistą, także będzie naprawdę bardzo fajna walka. Wojtek boksował kiedyś, miał ileś tam walk w boksie amatorskich, boksował nawet z Casio, pokonał go wtedy. Także naprawdę się zapowiada się fajna bitka, będzie K1, małe rękawice, no, także można się przygotować naprawdę na coś dobrego. Postaram się porozmawiać jeszcze z paroma osobami tutaj, żebyście zobaczyli co i jak. I pamiętajcie, to co gadają w internecie, to jest nieważne. Pamiętajcie, że każdy musi mieć swój mózg i widzieć, co się dzieje. Oni nie mają żadnych kompletnie powiązań, także jeśli ktoś z Was chce takie pierdoły pisać tutaj pod filmem, to od razu niech sobie odpuści, bo nie ma po co. O, ale masz super koszulkę! Extreme Hobby? Podróże wojownika. Czy to jest Extreme Hobby?
Tak to chcą robić. To jest ekstremalne hobby. Ekstremalne hobby. No i mamy reklamę, no i cięcie. Pod materiał numer 1. Ja powiem mniej więcej taki sam żart jak mówiłem, chociaż jakby... Zastanów się 2 razy. No bo wiesz co, bo... Trenuję i zwiedzam, nagrywam vlogi. Zapraszam na kanał Podróży Wojownika od razu. No to się nie wiadomo, Nie, że to wybrze. Nie, no nie, no. A masz naszego TikToka? Prawda, ma? Wiem, ale no. Widziałem, co ze mną tam było. Czy to na TikToku? Gdzie to było? Filmik widziałem. Ja daję na dysk, potem tam się dzieje, wiesz. To To właśnie nie ma. coś widziałem. Ale to musimy dać jeszcze jedną wersję. Bo ja się zapytam o TikToka, to musisz powiedzieć, że super TikTok. Dawaj, jeszcze dobra. Jasne, bo najlepszy TikTok jaki widziałem to jest wasz. Jakąś podwyżkę może być powiem jeszcze, że jest super obrazek, super dźwięk. Nie, od razu powiem tak, no montażysta, petarda. Prowadzący to już w ogóle jest polny kozak, nie? No, chciałbym mieć takich ludzi w ekipie, także szok, nie? Znaczy mam dobry, tak? Brałem gdzieś lepszych, ale to wiesz. Mam też ekipę. Patrzcie jaka ekipa, kurwa. Się ubrali. Ekipa wino. Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie na pierwszej konferencji przed pierwszą debiutancką galą Cloud MMA! To jest moment na Waszą reakcję, moi drodzy, zróbcie hałas! A jego przeciwnikiem będzie Wojciech Rekordzista Sobierajski. 3, 2, 1 i zaczynamy z Piotrkiem Pająkiem, a Sobierajski pokazuje, jak będzie zadawał ciosy. No właśnie, w ostatniej walce, przypomnijmy, debiutowałeś z Hassanem i poszło Ci naprawdę bardzo dobrze. Wygrałeś tę walkę w świetnym stylu, a wiele osób się zastanawiało, czy te Twoje amatorskie pięściarstwo będzie jeszcze w stanie grać po tylu latach, no i grało pierwsze skrzypce. Tak, powiem Wam, że czułem się, przygotowując się do walki z Kamilem, zardzewiały na początku. Potem już po tych 2 miesiącach przygotowanie było ok. I od walki z Kamilem, czyli od grudnia, miałem przerwę aż do teraz, ponieważ mam taką zasadę, że nie trenuję sportu walki, jak nie walczę. Dopiero jak się dowiedziałem, że Piotrek zgodził się na walkę, zacząłem ćwiczyć i czuję, że tak jakby już jestem w lepszej formie niż z Kamilem, bo ta forma szybciej wróciła niż wtedy. A Pająka uważasz za lepszego? O, i mamy 45 sekund, Piotr Pająk! Tak, brawa, pomóżmy mu, bo... Nie no, za 45 sekund to nie klaszczę. Słuchaj. Tak, możesz dokończyć temat z Piotrkiem Pająkiem. Jeśli chodzi o mojego rywala Piotra Pająka, to uważam, że jest lepszy od Kamila, dlatego po pierwsze, że jest cięższy. Waży 83,4 kg, Kamil ważył 73,4, więc te 10 kg masy już robi różnicę. Poza tym wydaje mi się, że ma dłuższy staż, siedzi w tej Tajlandii, kopie tam tych tajów. Coś się tam kopie, no nie ma co ukrywać. Coś tam kopie. My walczymy w Formule K1. Na mango sticky rice. Kocham po prostu, najlepsze co tam jest. Natomiast Piotrek, nie ma zbyt dużo Twoich walk na Tapologii, są głównie te freak fightowe. Jak Cię zapytać, ile Ty stoczyłeś walk w Tajlandii, których już my nigdzie nie jesteśmy w stanie? Nie, w Tajlandii nie miałem. W Tajlandii już od długiego czasu nie walczyłem, bo odkąd wszedłem we freak fighty, to po prostu mi się nie opłaci cało tam walczyć. Każda walka w Tajlandii się kończyła naprawdę, wiesz, mocno rozbitym, porościnaną twarzą, głowa rozbita była. Także wiesz, i tam się zarabia na przykład za walkę $100. Idziesz, bijesz się z hamami, takimi naprawdę hamami, które dziecka trenują. Łokciami. Kolana, łokcie. No, wiesz, dla nich to jest, wiesz, oni co tydzień sobie idą walczyć. Idziesz, zarabiasz tam 4,5 tysiąca tajskich batów, czy 3,5 nawet, to jest $100. Także po prostu po czasie już mi się to, stwierdziłem, że mi się to nie opłaca. No. Trenuję tam cały czas, obozy robimy i tak dalej. No ale jednak jak tam trochę w internecie się gdzieś tam minimalnie gdzieś tam zasłynęło, mi się to przestało opłacać, wolę, wiesz, tutaj się sprawdzać, na takich galach. Na środek, panowie, chodźcie na środek. Wojtek Sobierajski oraz Piotr Pająk. Przypomnijmy, 5 sierpnia warszawski Torwar. Cloud 1. Już możecie myśleć o tym, żeby wpaść i zobaczyć ten pojedynek, który to uświetni. Panowie, bliżej troszeczkę, dajmy emocje, jak się już porozbieraliście. Bez koszulek słabo. Zasudka. Możecie się poprzytulać już tak jak w Tajlandii. Ja tak nie robiłem, nie wiem, może byłeś, ja nie. Wojtek dużo spokojniejszy. A tak jak zawsze, dopiero w walce się Będzie dobra walka na pewno.
Ja jestem pewien, że to się skończy przed czasem, a jakby doszło do końca, to będziemy tak pokrwawieni, że nie wiadomo, co tam się będzie przydatne, będą kręcić zamiatać. Będzie dobrze, naprawdę. Damy dobre show. Panie i panowie, Piotr Pająk, Wojtek Sobierajski. I ostatni face to face na tym panelu. Dla takiej walki warto kupić pay-per-view. Zapraszam Lizak, Dominik Skowyra i face to face. Ale co, ja właśnie nie chcę z kamery. To było dawno, to nieprawda. Ja nigdy ambicji nie miałem. Ale nie o ambicje chodzi. Ale pomysł sobie chodzi, dziewczyna z domu, to jest się piękny związek zakłada dzieci. A było jeszcze, pamiętasz, było jeszcze w brzuszku, moja kobieta się tak zestresowała, była wściekła. Ale ja tak patrzę na to i mówię, o kurwa, ale szybko. Ale nie gadajmy o głupotach. Ale jak się nie ma czego sobie zarzucić, to się człowiek nie przejmuje. Oczywiście, oczywiście. Powinien dać. Wojciech Sobierajski, rekordzista. Gość, który przedkłada pobicie rekordu ponad defekację. To powiem. Jak ty w ogóle się przygotowujesz do walki z takim gościem? Czy będziesz robił w ogóle przerwy między rundami? Powiem ci tak. Rekordy rekordami, ale klatka weryfikuje. Będziesz chciał dłużej, czy to jest jednorazowa wersja? Na 5 walk podpisałem kontrakt. Także trochę tu zostaje. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Mogę sobie zrobić spokojnie. Nie, szalony walczę. Nie, szalony walczę. A ogólnie przyjechałem z Warsaw Show z planu na jeden dzień. Specjalnie właśnie, kurwa, żeby to powiedzieć. Fajnie, ja nic o tym nie wiem. Jestem dogadany na szalonego i tak powinno zostać. No to obstałeś gacie tak samo jak on. Podajcie sobie ręce. Dokładnie. Przede wszystkim od 2 miesięcy jestem totalnie czysta. What? Kłamstwo. Właśnie kolejne pytanie się nasuwa, jak często kłamiesz, bo moim zdaniem oszukujesz ludzi od bardzo dawna. No ale twoje zdanie mnie nie interesuje. Poważne mi się wydaje. Nie, to jest tutaj mi... Jak całość, czy 3/4, czy połowa jest bardzo ważne. To wszystko się uzupełnia i... Dlaczego? Taka kiepska jest? Stąd ta metamorfoza jej, tak? Dobrze, wiesz co, Monika, bo ludzie nie słyszą Ferrariego. W każdym razie Ferrari mówi, że gdyby...
mam parę zdjęć. To do tej walki to jestem Pisałam najbardziej tam wiersze. zszokowany. Totalnie. Będąc w związku Że z Monia Danielem. walczy. Jesteś bliska łez, co Ładnie, Cię najbardziej ładnie. dotknęło w relacji z Danielem? Od I patologii? tu jest panel, na którym miał być Przecież sam cały za nim przez reporter, jakiś to czas wie, gdzie ty byłaś, jesteś. nagrywałaś filmiki, cieszyłaś się, było Ci dobrze. Nie uciekasz z tym. Przed wami Marcin Testosteron. Tego zapomniałem. Patrzcie teraz na to. Cesarz internetu, polskich street fightów. Cały legion sobie wziął. Nie ma co, ale Marcin potrafi marketing zrobić. Usiądźmy, moi drodzy. Idą. Dawaj na nim. Ten z tym niedźwiedziem na głowie jest mocny. Wielkie brawa, powitajmy wojska zaciężne. Wielkie brawa. No i powiedzcie, kto robi najlepszy marketing na free fightach w Polsce, no? Nie ma człowieka, który potrafi lepiej pieniądze zarobić. Oho, teraz się zacznie coś. Obywatele i obywatelki, w tym wyjątkowym momencie pragnę serdecznie powitać Was wszystkich. Z woli ludu i senatu przedstawiam Wam człowieka, który zostaje cesarzem polskich freak fightów. Marcinus Najmanus zostaje uhonorowany tytułem princesa, pierwszego freak fightera w Polsce, oraz Augustusa, dostojnego, sławionego wojownika znanego od kilkunastu lat z walk MMA. Marcinus nie tylko stawia czoła swoim przeciwnikom w ringu, ale również jest symbolem odwagi, ambicji i nieustępliwości. Jego walka jest dla nas wszystkich inspiracją do pokonywania własnych ograniczeń i dążenia do celów, które wydają się niemożliwe do osiągnięcia. Jednakże Marcinus Najmanus to nie tylko wojownik, to człowiek o wielkim sercu i duchowej sile. Jego postawa, zarówno w ringu, jak i poza nim, jest przykładem prawdziwej dostojności. Z wdzięcznością składamy mu pokłon. Marcinusie, przyjmij tytuł Cezara polskich freak fightów i prowadź nas! Awe! Moi drodzy, ale przy takiej okazji, jak koronacja cesarza, powinny się tutaj znajdować wszystkie warstwy społeczne. Również Już widzę, co teraz się stanie. wioskowe głupki, włóczędzy i chłopi pańszczyźniani. I dlatego zapraszam ich przedstawiciela. Bomba, wel, trąba, zapraszam! Chłop pańszczyźniany, zapraszam! Panie i panowie, to było zaproszenie. Chłopie pańszczyźniany. Dziadu, przecież ty przyszedłeś w stroju kloszarda. Posłuchaj. Ty wyglądasz jak Żakuj z Goście, kurwa. Posłuchaj. To jest kurwa Jean Reno. Ja się pytam, bo sam Żakuj to sobie nie poradzi. Posłuchaj, widzę, że jeszcze trzyma cię śpiączka po walkach, które stoczyłeś. 2/3 tych swoich walk przespałeś po walce z Ferrari i twierdziłeś, że nie wiesz, co się dzieje, nie ogarniasz cały czas tego, co się tutaj wydarzyło. Usiądź i nie zawracaj mi gitar. Oczy.
oczywiście wiemy, że tutaj pomyślcie sobie, korona zdobi naszego dla imprezy jest pisarza. głupie, ale to się sprzedaje. Jest to totalnie abstrakcyjne, co się wydarzyło. Prosimy tutaj, jeśli można, o zabranie tego mikrofonu, bo już nie będzie potrzebny. No i co, moi drodzy, robimy w tym momencie gargantuiczny hałas, bo to jest czwarty panel, bo to jest potężna, ostra jazda. Panie i panowie, ostatni panel pierwszej konferencji Cloud MMA 1! I od razu wytłumaczymy Państwu, co się wydarzyło, ponieważ prawdziwy rywal Marcina Najmana, Andrzej Konfala, nie dojechał. Przypominam, mistrz świata Federacji IBO. Jest Andrzej. Tak, musimy się siemano wszystko. Cześć Andrzej, miło Cię zobaczyć. No i pierwsze pytanie, co się stało, że zmieniłeś zdanie, bo z tego co pamiętam, na samym początku Ty nie chciałeś walczyć z Marcinem, wręcz mówiłeś o tym, jakby to miała być dla Ciebie ujma, że z nim zawalczysz, a tutaj jednak macie się ze sobą zmierzyć. Chyba trochę się pozmieniało w moim życiu. W sensie takim, że no, padło trochę za dużo słów też ze strony Marcina. Do tego no, fajna oferta ze strony Federacji Cloud. Dogadaliśmy się, fajny kontrakt i myślę, że to jest, że tak powiem po angielsku easy job, tak? Także będę gotowy na 5 sierpnia, wejdę do klatki i pokażę Marcinowi, gdzie jest jego miejsce. Siemanko, w kolejny dzień. Jestem właśnie na planie. Dzień dobry. Fan sportu. W pięknym studiu. 2 ogłoszenia ważne, bo ten odcinek się akurat dzisiaj pojawi. Pierwsze, dzisiaj wpada fajny wywiadzik na Szalony Reporter, znaczy Szalony Podcast, a ten pojawi się w przyszłym tygodniu, także też serdecznie Was zapraszam i bardzo dziękuję za zaproszenie. Także śledźcie na bieżąco, bo teraz naprawdę bardzo dużo się będzie działo w różnych mediach społecznościowych. Do walki coraz bliżej, praktycznie za 3 tygodnie jest, także cały czas gdzieś coś będzie. Także oglądajcie na bieżąco. Ja już na lotnisku. Właśnie dostałem przed chwilą wiadomość, że mój lot jest opóźniony. Przez to 35 minut i przez to spóźnię się na dzisiejszy trening. Mówię elegancko, o 20 jest trening, o 19 ląduję, to akurat zdążę dojechać, bo tak mniej więcej godzinę drogi tam mam z Alicante. No i teraz wyszło na to, że nie zdążę. Ale jeden dzień przerwy może też się przyda. I od razu to zrobię 3. No, nie będzie problemu z tym jakoś. Ale idą czarne chmury. Nie fajnie. Fajny wyjazd do Polski, jestem zadowolony. Myślę, że bardzo, bardzo na plus. Ale trzeba wracać i trenować. Oj, dużo lotów jest opóźnionych. No najlepsze jest to, że dostałem wiadomość, że lot opóźniony, a tutaj na tablicy nawet tego nie pokazują. Dziwne. Może nie będzie, a może będzie. Czyli za dużo lotów jest opóźnionych. Ciekawe, co się wydarzyło. Bardzo interesujące. A nic, idę sobie na jakiś obiadek. Czekam ile? Prawie 4 godziny siedzenia. Nie, 3,5. No, i tak długo, za długo. Ale przynajmniej coś popracuję, porobię. Także dobrze, na dobre mi to wyjdzie. Kolejny przylot do Polski za 10 dni. No, i wtedy, ale też po całych przygotowaniach będzie całą robotę mam zamiar zrobić teraz, tutaj właśnie. Wtedy to już będzie tylko takie, żeby trenować, a później walka i trzymajcie za mnie kciuki. Wygram to dla Was i dla siebie. Dobra, koniec na dzisiaj. Kolejny odcinek z Hiszpanii. Za chwilę tam lecę, a później w weekend, no w weekend w będzie jeden jeszcze z darmo, a później w niedzielę z Ibizy. Także serdecznie zapraszam, pozdrawiam. Trzymajcie za mnie kciuki, jak jesteście ze mną. Zostawcie hashtag Team Pajak w komentarzach i lajka. Pozdrawiam.